Witajcie, witajcie w ten piękny poranek. My już pakujemy walizki i jedziemy. Ta miejscówka pod Polankami to prawdziwy sztos. Jak widzicie, jest mnóstwo miejsca. Parking jest darmowy, dlatego że on jest tutaj już po sezonie. On gdzieś był płatny, nie pamiętam dokładnie, ale do końca września był jeszcze płatny. A że my już jesteśmy tutaj w październiku, to jest darmowy. Tam stoi jeszcze jeden kamperek. Za tymi drzewkami jest plaża. Zresztą pewno żeście widzieli. Żeśmy tutaj latali dronem. I my teraz praktycznie, można powiedzieć, jesteśmy spakowani i lecimy. Dziś lecimy na... zresztą zaraz sami zobaczycie. No, zobaczcie jak się teraz jedzie. No nie teraz, no bardzo często są takie właśnie widoki bo my jedziemy teraz wschodnim wybrzeżem, tak? Do tego Chia. No i tutaj jest mega kręta droga widokowa. A propos kamperów, które, że tak powiem, teraz mijamy, widać, że tutaj na dole jest ich zdecydowanie mniej. Północna część Sardynii faktycznie to jest kamper za kamperem i tam po prostu jest tego masę. A tutaj to tak z rzadka je widujemy. Myśmy wylądowali tutaj na takim kempingu, ja go tam oznaczę później. Naprzeciwko Cartago stoi tam Cartago, Niceman Cartago. Ogólnie to sami Niemcy tu praktycznie są. Same takie furki bardzo ładne tutaj stoją. A wbrew pozorom ten kemping kosztuje 20 euro za dobę z prądem, więc jest tani. No ja tak patrzę, czy te drzewa, pod którymi stoję, nie będą mi komplikować życie Starlinka i przyznam się szczerze, że nie mam żadnego pojęcia. Starlinka mam tu z przodu nad kabiną, więc wydaje mi się, że wszystko jest ok. My jesteśmy rozłożeni dosłownie. Rozłożyliśmy się przed chwileczką, nawet jeszcze nie kompletnie, jeszcze stolik, a tak naprawdę to teraz sobie coś zjemy i idziemy na plażę. Pokażę Wam, jaką tu plażę, w którym w ogóle jesteśmy miejscu. Słuchajcie, wylądowaliśmy na tej obłędnej plaży. Plaża jest naprawdę obłędna. Jedna już tam obłazi do wody. Tutaj stanowisko jest rozłożone. Tam jest piesio. Szczerze, to ja to zaraz tak lezę tam, stamtąd zobaczyć, jak to widać. No a potem lezę w tamtą stronę. Więc podczas gdy Adrianna będzie uprawiała smashing, ja będę uprawiał spacerem po plaży, a tak w wodzie, bo tutaj jest taka bardzo modne chodzenie w wodzie wzdłuż plaży. Aha, no jeszcze drona stąd puścimy, bo ja Wam powiem, te plaże tutaj są błędne. No i taka dana statystyczna, słuchajcie, 10 października. Dzisiaj mamy ponad 30 stopni w szczerym słońcu, bez żadnej chmurki. Ale ponoć za tydzień już ma być załamanie pogodowe, już się tam na 26 spadnie nam temperatura. Dobra, idziemy na spacer. No, powiem Wam tak, doszliśmy po tej plażyczce tutaj do tego cypelka, za tym cypelkiem jest kolejna plażyczka. No ale to zaraz zobaczycie, tylko muszę uważać na te małe dzieci. No, jesteśmy na tych skałkach. Zobaczcie jaki tutaj jest klimacik. Oczywiście tutaj można elegancko snurkować, a ta plaża obłędnie się rozciąga. Tam jest beach bar. Ja tu widzę, że z tej strony też jest jakiś parking, więc idę go zaraz przypalić. No ta plaża idzie tam head. Słuchajcie, dobra, idziemy jeszcze tutaj wyżej zobaczyć, co tam widać na drugiej stronie. No tak, po drugiej stronie jest kolejna plaża. O, zobacz, tutaj jest parasolków, więc ta plaża chyba jest od jakiegoś hotelu. Albo, no nie. Nie wiem, muszę to zobaczyć na mapie, czy tu jest jakiś hotel przy tym, czy nie. No ale też jest bardzo ładna i zobaczcie, może to jest od jakiegoś hotelu? Kurczę, bo tak pusto na tej plaży jest.
taka olbrzymia, rozłożysta jak widać. A my jesteśmy po tej stronie. Dobra, słuchajcie, ja puszczam drona z tego miejsca i zaraz zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Dronik wypuszczony, wrócił, zresztą sami żeście widzieli, jak to wygląda. Naprawdę miejscówka na wakacje obłędna, niedaleko Cagliari, więc jak kogoś interesuje taka niekończąca się plaża z krystaliczną wodą, żeby nie było, ta woda jest tu wszędzie na Sardynii, tylko że ta plaża naprawdę też robi wrażenie. Kemping jest spoko, w miarę jest ok, nie jest, że tak powiem, ale znaczy inaczej, no, kemping jest ok, koniec kropka, tak? Nie ma co tam, to nie jest kemping, gdzie są takie wszystkie luksusy, restauracje, baseny i inne rzeczy. To jest po prostu taki kemping, na którym jest serwis, stajecie i przychodzicie tutaj dla tej plaży. No jedyny minus, jaki mógłbym tutaj gdzieś tam zarzucić, że jest tak delikatnie ciut daleko, bo jest takie 500 metrów, to jest takie 10 minut pójście na plażę. Słuchajcie, ja mam teraz w planie spacer tą długą plażą, aż tam na sam koniec. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Na sekundę oddaliliśmy się od wody. Ledwo się oddaliłem od wody, już po prostu żar z nieba, więc od tej wody jest takie fajniejsze powietrze. No ale idę tutaj zobaczyć pod ten palemkowy beach bar, bo to widzę, że on jest tutaj mocno okupowany. Na tej plaży jest wse. Tutaj są jakieś takie małe tłumy, bo tutaj jest akurat wejście. Tam jest sklepik z czapeczkami. I zaraz zobaczymy, co tu takiego można dostać. No jest Aperol Spritz, to już jest spoko, tak? No ale co? Kawa jest po €20. Czyli co? Można sobie tutaj coś przekąsić, tak? No dobra, nie będziemy tam po garach patrzeć, ale faktycznie przekąski mają tu. A my jeszcze pójdziemy zobaczyć ten drugi beach bar, bo ta plaża jest olbrzymia. Faktycznie. Ale genialne to wszędzie tutaj jest, że tu wszędzie jest płyciutka woda. Jak widzicie na załączonym obrazku, tam na horyzoncie, wszędzie jest tu po kolanka. Więc czujecie tą wodę cały czas 100 metrów do przodu po kolanka. Zresztą słuchajcie, idziemy tam. Idziemy do wody. Zaraz ja wam. Teraz tak ze słońcem, bo ze słońcem to przynajmniej lepiej widać. Pod słońcem to, że wiadomo, te kolorki mamy tutaj. Tam byliśmy, stamtąd drona puszczaliśmy. Tu jest bufecik, a my jeszcze tam chcę dojść, zobaczymy. Idziemy. No, zobaczcie jaki jet ski. Opływałoby się. Z tego co się zorientowałem, to 35 euro, chyba pół godziny. Nie chcę za bardzo skłamać, ale coś takiego obiło mi się o uszy. Tu oczywiście jest cała wypożyczalnia sprzętu, banan, kajaczki i inne tam atrakcje. Jak widzicie są leżaczki, beach bar z grilla, mikrofala, więc tu już jest tak tak jakby dużo tego tu jest. No ale dobra, to jest taka część plaży, można powiedzieć sportowa, rozrywkowa, z wypożyczalnią, z leżaczkami, ale do kempingu, do parkingu mimo wszystko jest daleko, a ja spróbuję
zdobyć te skałki. Tak z ciekawości. Zobaczymy, czy się uda. No, słuchajcie, no niestety jest taki zakaz wejścia na duny, jak widzicie. Więc szkoda, bo chciałem sobie tam na górę wyjść. No ale nie będę tam przesadzał. Jak jest zakaz, to jest zakaz, tak? Ja wiem, że niektóre zakazy można gdzieś tam omijać i widziałem gdzieś tam spacerowiczów szli na górę. Jak tu widać, jest gdzieś tam wydeptane. Pewno nikt by mnie tutaj nie okrzyczał, jakbym sobie tam... A, w sumie jak tam idzie ktoś, to ja też. Dobra, idzie tam, to ja też idę. No dobra, wygramoliliśmy się na górę. Trochę sapania jest na potrzeby filmu, ale mniej więcej ta plaża wygląda tak, jak widać obłędnie. Tutaj jest parking, stoją gdzieś tego. Ja potem rozszyfruję, ile ten parking kosztuje, ale wcześniej gdzieś tam widziałem między 5 a 10 euro lub może być już za free. No my stoimy tam, tam w tamtym miejscu, za tamtą taflą na tak zwanym kempingu. Kemping, który bardziej biwak przypomina, ale jesteśmy zadowoleni. Najbardziej jesteśmy zadowoleni z tego miejsca, jak widzicie na załączonym obrazku. No nic, rozkminimy, czy ten parking jest for free. Być może tak. Zobaczymy, dowiemy się. Przeszliśmy na drugą stronę tej duny. Jest taka malutka plażyczka. Tam, jak pewno widzicie, stoi van life na ładnym, bardzo ładnym dzikusie. No muszę powiedzieć, że szacuneczek za tą miejscówkę. Ja spróbuję sobie ją zlokalizować i wbić się też na nią, chociaż zobaczymy, no bo to tak szczerze chciałbym być na takich miejscówkach, no ale to czasu brakuje tak naprawdę, żeby zaliczyć każdą taką, jak tutaj widać. Weszliśmy jeszcze troszkę wyżej na te takie głazy. Powiem wam, że zaliczam trekking na bosaka, co nie należy do takich moich ulubionych rzeczy, no ale da się. Żałuję, że nie wziąłem sobie tych bucików, co mam do wody takie przygotowane. Zawsze mam ze sobą, ale nie podejrzewałem, że będę uprawiał trekking. No, robiliśmy spacer po plaży. No dobra, tak mniej więcej to wygląda z tej strony. Nasza plaża jest tam. Spróbujemy zdobyć jeszcze ten szczyt. No i wracamy do Adrianki, która się smaży. Ona uprawia smashing, a my uprawiamy trekking. No powiem wam, że mam tu teraz problem, bo chciałem zdobyć te skałki, a tu się wąż wygrzewał w słońcu. Ja wiedziałem, że są tu gdzieś tam węże i dlatego cały czas gdzieś tak patrzę ostrożnie. Ale wiecie, jak widzicie węża, który gdzieś tam ucieka, to mimo wszystko jest to serce na ramieniu i chyba nie zdobędę tych skałek. Odpuszczę sobie, pójdę w przeciwną stronę. Więc niestety jaszczurki to jaszczurki, ich tu jest trylion. Ale węża to ja się boję, tym bardziej, że ewidentnie idę na bosaka, a powinienem mieć te eleganckie buty trekkingowe. No, chyba będę wracał po tej samej ścieżce, co już szedłem. To ona jest chyba już taka, albo trzeba iść i robić hałas, tak? Z reguły jest tak, ktoś powiedział, że jak się idzie, robi się hałas, to te zwierzęta dużo wcześniej uciekają. Wszystkie w ogóle. Więc nawet jak to mówią, jak się idzie i wiecie, że niedźwiedzie są w okolicy, to się patykami od drzewa nawala i się hałasuje dosyć ostro i mocno. No dobra, powiem szczerze, że ten wąż mi Pietra zrobił trochę. Spękałem. Moje, że tak powiem, jeżeli ktoś doszedł do tego momentu oglądania filmu, to powiedzcie mi proszę, co wolicie? Uprawiać taki lekki, delikatny trekking, czy tam plażować i pływać po wodzie na deskach, kajakach i innych rzeczach? Co tam wybieracie? A ja teraz się tutaj będę zastanawiał, czy jednak muszę się cofnąć, bo tutaj nie jest trasa, żebym to przeszedł. Więc ja jednak będę musiał wsteczny wrzucić, bo tu już jest tam jest ta stromo, więc ja wrzucam wsteczny i czekam na waszą odpowiedź w komentarzu.
droga na Duny odnaleziona. Za bardzo się nie pokułem, chociaż już teraz będę pamiętał albo wiedział, że jak będę gdzieś tam miał się wdrapać, to biorę buciki ze sobą. Na bosaka drugi raz nie pójdę, bo nie należało to do przyjemnych rzeczy. No po piaseczku, tak jak tutaj widać, jeszcze można jeść. Po takiej skałce można jeść, ale w pewnym momencie to się wszystko skończy. I zaczynają się takie... Zresztą żeście sami widzieli, jaki to był teren. No, a my teraz schodzimy na plażę. Idziemy, że tak powiem, się zamoczyć, bo dzisiaj jest jakaś miazga. Jak na taki dzień 10 października, no to nie wiem, ja myślałem, że jak przyjadę na Sardynię w październiku, to będę miał te 21, 2, w porywach do 5, już to myślałem, że to jakiś rekord będzie, 25 stopni. No 25 stopni to ja mam w nocy. O, teraz. No ale co zrobić? No trzeba to po prostu zaakceptować, jakoś żyć. No, trochę to funkcjonowanie utrudnia. Dlaczego? Dlatego, że ja miałem sobie teraz popracować. Nie da się pracować w takim klimacie, w takim słońcu, w takim żarze. No, trzeba to po prostu przeczekać. No i pracę przekładamy na wieczór. Jak już, że tak powiem. I jakby sobie gdzieś tam siedzicie i oglądacie telewizję o 20, no to ja otwieram kompa i zaczynam pracować. Stop, bo jest tutaj za ostre zejścia. Dobra, dotarliśmy na sam dół. Spoko. A teraz szybko biegniemy szybko się ochłodzić. Zauważcie, że tu jest woda po kolana. No ale dobra, no położymy się, to przynajmniej człowiek się trochę ochłodzi. I żeby nie było, ona nie jest zimna. O, jaki ładny zakamarek. Fajnie to wygląda. O, czujesz tutaj trasa. Okej, dobra, wchodzimy do wody. Tak jeździmy od plaży do plaży, bo myśmy postanowili zrobić Sardynię, jak wiecie, dookoła szlakiem tak zwanych plaż. No i na tych lepszych mieliśmy się zatrzymywać, te słabsze mieliśmy zostawiać, ale okazuje się, że tych słabszych to jest bardzo mało, a tych lepszych jest bardzo dużo i szczerze nie starczyłoby nam 2 miesięcy, jakbyśmy tak chcieli każdego dnia spędzić jeden dzień na danej plaży, takiej, no już tej takiej lepszej, tak? Więc naprawdę nieraz jest tak, że jedziemy i 3-4 plaże w ciągu dnia, że tak powiem, zaliczamy, wchodzimy, zdjęcia sobie robimy i mówimy, no dobra, to jest taka spoko plaża, żeby na nią przyjechać i zostać i lecimy dalej. No a dziś już jest taki etap pod tytułem czas odpocząć, rzucić kotwicę i trochę popracować. Więc dzisiaj spędzamy dłuższy okres czasu na tej plaży, ale piaseczek tu jest obłędny. Woda tam do samego końca jest gdzieś tam po pas, cały czas po pas. Ani jednego kamyczka, ani jednego, że tak powiem, źdźbła jakiegoś tego. Czysty piasek i czysta woda z kranu. Uwaga, w temperaturze 25 stopni ta woda tutaj, ona naprawdę niewiele ochładza. Jeszcze niewiele ochładza, a jakbym tu przyszedł wieczorem, to ona będzie cieplejsza od takiego nocnego powietrza. No w sumie może spróbować, chociaż dzisiaj za daleko jest. Jutro sobie staniemy bliżej wody. A dzisiaj akurat mamy chyba najdalszy odcinek od wody. Ale nie ma innej tutaj opcji, jeśli chodzi o tą część. Się zastanawiam, że jeżeli 10 października na tej plaży jest tyle osób, to jak ta plaża wygląda w lipcu lub w sierpniu na wakacje? Aż boję się zobaczyć, jak to wygląda.
No i mamy poranek dnia kolejnego. Witajcie, witajcie. W tym dniu ja zacząłem z tego miejsca, bo tam sobie taki poranny spacerek zrobiłem po tym polu. No to jest chyba Camper Plaza, można tak nazwać, bo to nie jest jakiś tam typowy kemping. Bardziej taki Camper Plaza. My tu płacimy, uwaga, 20 euro za dobę. W tym mamy dowolną parcelkę, na której się rozlokujemy. Mamy prąd w tej cenie, co jest super. Jest cały serwis, można się, że tak powiem, przyserwisować bez problemu. No i są tu te obłędne plaże. Więc jeśli chodzi o to miejsce, to tak, jak najbardziej tak, mocno je rekomenduję. Zresztą jak tutaj widzicie, co to my mamy dzisiaj z danych kalendarzowych. Z danych kalendarzowych mamy dzisiaj 11 października. 11 października, no wczoraj były takie temperatury po 30 stopni, a my dzisiaj liczymy na to, że już się trochę ochłodzi. O, widzę, że się dzisiaj tak z rana wszyscy zbierają, a to normalne. O kurczę, coś mi się wbiło w nogę. Ała. Z rana się wszyscy zbierają i my też się będziemy zbierać. Ja kończę, że tak powiem. Chciałem Wam pokazać mniej więcej, jak wygląda. O, Morello jest. O kurczę, to mnie tutaj zdziwiło. Poczekajcie. O, ja naprawdę się dziwię, ale na tym parkingu to są same takie fury. Kurde, no. Hymer tutaj, Neisman Bishop z tej strony, Morello, takie Morello z tej strony. I tam patrzę na Hammerze. Ja nie wiem, może to jest jakiś taki, może to jest taki styl marki Premium, bo tutaj powiem Wam, że mnie teraz zaskoczyło. Tego nie widziałem. Tego bardzo fajne w ogóle Morello. Co to w ogóle za motor? Morello Home. No okej, dobra, aż przyjdę zaraz zdjęcie zrobić, co to jest, bo takiego małego Morello nie widziałem, autentycznie nie widziałem takiego małego. Tam jest Frankia. No dobra, powiem Wam tak, ten Camper Plaza mnie w tym momencie zadziwił, bo gdzieś się spodziewałem, że będę widział takie stare, te czwórki, te piątki, takie małe a nie takie wypasione i spasione, kurczę, kampery marki Premium. Tutaj na nim tego się nie spodziewałem. No ale faktycznie, słuchajcie, jest cichutko, jest taki silence, cisza. Tutaj, ta plaża, zresztą żeście wczoraj widzieli. Wczoraj żeście tą plażę widzieli, ona była obłędna, ta plaża. No i mało tego, ona się składa z 3 albo 4 plaż na wzdłuż, tak przy sobie, że tak powiem, przycupniętych. O kurczę, ten Morello to jest marki Home. Aż muszę poszukać tego Morello, bo jest torpeda. Tutaj pan ma takiego kłada przy lajce. Chociaż nie wiem, gdzie on tutaj jeździ, ale no dobra, no nieważne, nie będę wnikał. Chciałem Wam pokazać jeszcze ten serwis, ale to Morello mnie zdziwiło właśnie i obok tego Hymera. Takie małe Morello? First class. Aż naprawdę poszukam tego. No i tutaj jest ten taki serwis. No to powiem Wam tak, ten Camper Plaza, bo ja to tak będę nazywał, no nie mogę nazywać tego kempingiem, bo to jest taki duży parking, na którym można sobie zrobić serwis. O, więc chyba najbardziej mi pasuje Camper Plaza. Tym bardziej prysznice w tamtym miejscu są, one są tam płatne po 1 euro. Recepcja nie kapuje, bo teraz jakbym tam pojechał, no jest szef, już myślałem, że recepcja jest zamknięta. Więc my przed wyjazdem jeszcze sobie tutaj zrzucimy wodę i ta żółta rura to jest od tego. Nie wiem co to jest, ale 8,11, dalej 15,19. Kurczę, nie wiem co to znaczy. Chyba trzeba zawsze się uczyć języków. Dobra, słuchajcie, ja jadę teraz, biegnę do Benka.
przygotować się, bo żeśmy praktycznie już cały ten camperplac zeszli. My biegnę spakować walizę i dzisiaj mamy naprawdę bardzo fajną trasę. Bardzo fajną trasę. Zresztą jak widzicie, wszyscy tu się, prawie tutaj się wszyscy pakują na tym, no bo to normalne, że rano wszyscy wyjeżdżają na kolejną miejscóweczkę. Jak jest miejscóweczka fajna, to się zostaje dłużej, 2-3 dni. Tutaj miejscóweczka, mi się podoba ta miejscóweczka i chętnie byśmy zostali, ale niestety jesteśmy ograniczeni czasem. No, Adrianka już tutaj pomału manele dzisiaj zwija. No i dzisiaj będziemy mieli taki akcja śmieci. Przykładowo, ja wam powiem, my akurat teraz robimy tutaj serwis w tym miejscu. Znaczy, to jest taki niekompletny serwis, bo stąd bierzemy wodę, a tam jak widzicie z przodu jest taka kolejka serwisowa, tak? I to jest właśnie to, że z rana jak chcecie pojechać, to musicie mieć gdzieś tam na uwadze, że wszyscy z rana wyjeżdżają i każdy sobie robi serwis, tak? Przed wyjazdem. Także trochę tutaj postoimy. Myślałem, że to będzie szybciej, aczkolwiek ja wiedziałem, że jest taka sytuacja, że się kolejka do serwisu tego, ale jakoś dzisiaj nam się, dzisiaj nam wyjątkowo nie śpieszy. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj mamy zwiedzanie. Nie mamy zwiedzania dzisiaj. Jedziemy na kolejną miejscówkę, na kolejną plażę. Zresztą zaraz zobaczycie. Okej, dawaj. Na mnie nagrywanie, dlatego. Słuchajcie, my teraz jesteśmy w ferworze walki, poszukiwania dzisiejszej miejscówki na spanie. I nasze typy, które miałem z Park Fortnite, okazały się błędne. Jesteśmy w miejscowości Pula na Sardynii, nie mylić z Pula w Chorwacji. I mają oni tutaj taką piękną plażę. Jak teraz tutaj widzicie, byłem przekonany, że gdzieś z której strony tej plaży, z prawej lub z lewej, uda nam się przycupnąć, ale kurczę, ten rejon tutaj jest taki resortowy. No jak jest coś resortowe, to od razu nie kamperowe, nie vanlife'owe, więc faktycznie jest tutaj dużo zakazów takich, w sensie, że zakaz wjazdu dla kamperów, no bo to w sumie resort, gdzie są mega drogie hotele, bo tak jak sprawdzałem nawet przed chwilą, to po 200 euro doba. Więc ta plaża chyba nam umsknie, chociaż może będzie tak, że postawimy na zwykłym takim parkingu Benka, no i pójdziemy sobie przynajmniej zrobić spacer po plaży, a potem będziemy walczyć dalej z szukaniem dzisiejszego stopa. Mamy dzisiaj No ale dzisiaj dzień dzikusa, bo jak rano żeśmy wyjechali z tego kempingu, że tak powiem, mega serwisowani, naładowani na full, no to co najmniej 2 lub 3 dni możemy się byczyć. Więc ja się tutaj gdzieś zatrzymam na tak zwanym normalnym parkingu. Ale chyba się nawet nie płaci już Tomek. Wiesz co, nie, oni mają tu wszystkie parkingi płatne, ale zaraz zobaczymy. No, zaraz zobaczymy, bo ja mam tu płatną. Bo tu jest chyba na tym Easy coś tam. Elektronicznie się chyba tu płaci. Ale nie ma, zobacz. Ale, dobra, słuchajcie, tutaj jest informacja odnośnie parkingu. Więc tak, ale oni też daty piszą. No właśnie dlatego powiem. Fajnie, że daty piszą, bo taka. Aha, przecież my możemy tutaj spać. To 31.10. Samo to. Do 31 października on jest płatny. Dobra, opłacamy sobie godzinkę i idziemy na spacer. No dobra, postawiliśmy tutaj Benka na takim płatnym parkingu. Zapłaciliśmy elektronicznie przez tą aplikację Easy Park. Ona mi się najbardziej podoba, bo jest mega wygodna w płaceniu. Ona chyba działa prawie że wszędzie, bo płaciliśmy nią i w Norwegii, i w Chorwacji, teraz tutaj na Sardynii, więc przyjemne to jest. I teraz
Czy można na tym parkingu nocować? Tak, można. Od 20 do 8 rano za for free, za darmo. Niestety do 20 trzeba tam zapłacić. Myśmy sobie wzięli tą, uwaga, 1,5 godziny za 1 euro. Więc powiem Wam, że tak, 1 euro z 1,5 godziny, teraz sobie tak, no i robimy sobie taki, nie wiem, może już po sezonie. I teraz słuchajcie, wchodzimy na plażę elegancko i będziemy sobie uprawiać taki Nordic walking po plaży, ale jest tu piękna plaża. Zresztą zaraz jak my się nią przejdziemy, to ja Wam powiem jaka była nasza opinia po tej plaży. Ściągnę klapy i idziemy. Znaczy kawałek się z nami przejdziecie, a jak będzie coś ciekawego, to ja Wam włączę więcej. Doszliśmy, że tak powiem, gdzieś tam do połowy. Powiem Wam szczerze, że plaża, że tak powiem, jeżeli ona jest jakaś fajna, to chyba jest przereklamowana tak naprawdę, bo jest tu tak, jest piasek, są kamyki, kamieniste podłoże, więc nie jest to taka plażyczka obłędna jak wczoraj. Ona po prostu chyba jest dlatego, że są tutaj wybudowane resorty, hotele nad tą plażą. Te hotele mają swoje gdzieś tam baseny, swoje restauracje, więc jak ludzie tutaj przyjeżdżają w to miejsce, to mogą z hotelu nie wychodzić, bo są tam piękne baseny w środku, zjeżdżalnie wodne. No tutaj plaża jest, że tak powiem, też wystawiona przez te właśnie krzesełka, fotelki to są od hotelu. A jeśli chodzi o wodę, to ona jest taka głębsza. Więc ta plaża jest, no powiedzmy tak, trudna do zdobycia. Bo tak, parkingi są daleko, parkingi są płatne do końca miesiąca, czyli do końca października są wszystkie parkingi mimo wszystko płatne. Więc tak jak teraz jesteśmy, zapłaciliśmy sobie godzinkę. Ale uwaga, taki protip. My jak teraz przyjdziemy do Benka i nie minie godzinka, tylko jakieś tam 15-20 minut, to ja robię stop i te minuty zapisuję. To znaczy niewykorzystane minuty mogę wykorzystać na kolejnym parkingu. I to jest akurat fajne. To tak jakbym walnął żetona, to już jest pozamiatane. A takie płacenie elektroniczne jest dużo lepsze od tego. No, my naprawdę teraz się będziemy zastanawiać, bo dzisiaj plany nasze na dzień dzisiejszy po prostu zawiodły. Mieliśmy spać, a tam na tamtym cypelku, co widzicie, ale akurat jest tu tak zakaz wjazdu samochodów, tak? No to nie to, że tam nie można, tylko ogólnie jest tam zakaz wjazdu. Na Park Fortnite było widać, że ktoś tam kiedyś coś próbował, pewno są jakieś tam starsze zdjęcia, ale na dzień dzisiejszy już to miejsce raczej jest nieaktywne, żeby tam sobie wjechać. Może w zimie, bez problemu. Na dzień dzisiejszy jest zakaz wjazdu pojazdów. Więc my, jak teraz dojdziemy do Benka, to będziemy szukać kolejnej podróży. Tak mniej więcej ostatni rzut na plażę i widzimy się w Benku. Przejechaliśmy kawałek od tej plaży, też na Park Fortnite, taką miejscówkę znaleźliśmy. Ona nie wygląda za szczególnie, no ale żeśmy się tutaj zatrzymali tak naprawdę, żeby zjeść, bo my niestety śniadania bardzo późno jemy. Normalnie jemy wcześniej, jak wszyscy ludzie, między 7 a 8, ale na Sardynii to nasze śniadanie zaczyna się o 12 z powodu takiego trybu życia. Tutaj mamy jakieś dziwne parawany. Ej, słuchajcie, to są chyba żółwiki. To są chyba żółwiki, w sensie, że jeżeli coś takiego tutaj jest zrobione, to znaczy, że tutaj się chyba będą wykluwać.
żółwie. Nie wiem. Nie wiem dlaczego, o co tutaj chodzi, ale ewidentnie jest to tak tutaj obrysowane trasą. Tam też jest tak obrysowane trasą. Totalny dzikus. Plaża, na której nie ma nikogo. No, jest fajnie. Szkoda, że nie można tak bękiem tutaj stać, bo to jest taki, właśnie czegoś takiego człowiek szuka. Tu se bękiem podjeżdża, tu ma plażę. No byliśmy już na takich plażach, żeby nie było. Już całą masę takich plaż żeśmy zaliczyli. Tutaj jest 2 kroki do bęka. Dobra, my teraz idziemy zjeść nasze śniadanie i zobaczymy, co nas czeka, bo ja dzisiaj widzę, że taki chaos u nas zapanował. Taki totalny chaos u nas zapanował. Jesteśmy totalnie bez planu. Wyjście numer 2, dlatego że spojrzałem na mapkę i zobaczyłem, że jeszcze w tą stronę można iść, nie tylko w tamtą. Więc nie mogę na razie znaleźć tego, co to jest. No to jest tak ewidentnie mega tutaj ogrodzone, ale z drugiej strony żółwie nie mogły tutaj jajek złożyć. Plaża też jest tak ogrodzona sznurkami. Strasznie dziwny teren tutaj jest. Pójdę gdzieś tam, wyjdę, zobaczę z górki, jak to wygląda. To taki, jakby na tą plażę nie można było wchodzić, tak? No ale nie wiem, no nie widziałem jakiegoś tam powodu, na którego oprócz tych takich zagródek, dobra, mniej więcej to wygląda tak. O, tu jest fajny plac, no, jakby można było tam stawać, ale nie można, to już by było fajnie. Więc tak to wygląda. Taki dzikus, totalny dzikus, bo tu tak naprawdę nie ma nikogo i nikt tu nie przyjeżdża. Dobra, idę teraz już jeść, tym razem na pewno. Na tą okoliczność ja tu chciałem pokazać, bo lecimy tym razem 60 km za Cagliari. Żeśmy zdecydowali się przejechać na chwilę na drugą stronę, ale lecimy prawdziwą autostradą. Dla mnie jest to wydarzenie, dlatego że jeszcze jak 3 tygodnie tu jesteśmy, to autostrady żeśmy na oczy nie widzieli. No ale skoro dojeżdżamy, a nawet będziemy przejeżdżać przez Cagliari, stolicę Sardynii, to się nawet autostrada znalazła. No i teraz wjeżdżamy do Cagliari, ale my je tylko przejedziemy dzisiaj. Wrócimy tutaj za 2-3 dni na weekend, tak? Bo dziś bodajże mamy środa, a na weekend wracamy do Cagliari, dlatego że są wybory i będziemy głosować. Tak, będziemy głosować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trzymamy kciuki. Także my teraz przejeżdżamy, a jeszcze musimy zatrzymać się w porcie, bo w porcie są takie fajne miejscówki. Przynajmniej mi się wydaje, że w porcie są miejscówki takie for free i też liczę na to, że na dzikusa uda nam się tam spędzić nockę lub 2. No jak nie, no to będziemy już szukali czegoś płatnego. Proszę, Cagliari. Jedziemy przez Cagliari, przez centrum, taką marinę portową. Bardzo ładnie to wygląda, to miasteczko. Te palemki, które tu są torpeda, a myśmy tu z Adrianką jeszcze widzieli, gdzieś Costa stała. No zobaczymy, czy Julką, tak, w tle słychać Juliette, taka Paryżanka. No kiedyś była Polką, ale wyjechała do Paryża i tam już ostała, tak? Dostała atrakcyjną pracę na zmywaku i się spodobało. Aczkolwiek nie wie do końca, że została sprzedana. No myślę, że dostała tą pracę tak z gazetki. Dobra, ja sobie tutaj się skupię teraz. Opłaciło się jechać kawał drogi, bo dzisiaj bardzo długi odcinek. No i wylądowaliśmy na obłędnej plaży. Jest godzina 15:30. Ta plaża jest przecudna. Tam
cała masa, a zresztą zobaczcie, my stoimy tutaj, Benek stoi tutaj, tam jeszcze są inne kamperki. Tam jest cały parking kamperów. Ja potem wam to pokażę, bo tak naprawdę myśmy dosłownie przed chwilą wjechali, więc ja tak muszę zobaczyć, czy będziemy stali w tym miejscu, czy gdzieś się tam przestawimy. Idę już tak poszukać miejsca, żeby się zaaklimatyzować. Tu wam jeszcze pokażę, tam pewno widzicie, tam stoi Benek, a tutaj stoją inne kamperki. Zobaczcie. A z takich ciekawostek, no bo to jest taka zaraz ciekawostka, zaraz wam pokażę, zaraz tam podejdę. W to miejsce jest zakaz wjazdu. Jak zamrzycie, ten zakaz wjazdu obowiązuje w sezonie. A teraz po sezonie, jak sami widzicie naocznie, jest cała masa kamperków. Ja idę zobaczyć, czy my dopadniemy tutaj pizzę jakąś. Bo strasznie za nami chodzi pizza. No w końcu jesteśmy we Włoszech. Zobaczcie, tak jak wam obiecałem pokazać, jest ta knajpa, jest ten parking i tutaj pisze zakaz wjazdu powyżej 2,5 ton. No i faktycznie jak jechałem na tym rondzie, no to mnie sparaliżowało, tak? A dopiero potem zobaczyłem, że tam stoją sobie całym stadem. Więc z tymi zakazami tutaj to jest tak różnie, jak widać na załączonym obrazku.